Witam z wakacji z słonecznej Bułgarii. I tak jak zapowiadałem wcześniej, postaram pokazać się, co można zjeść nie za miliony w Bułgarii i jak odpocząć, żeby nie wydać tutaj majątku. Jesteśmy tutaj na początku czerwca, słuchajcie, piękna pogoda w słonecznej Bułgarii, mamy około 30 stopni, warzywa po prostu pachną z daleka. Zobaczcie, jakie piękne pomidorki, piękna papryka. Wiecie, te warzywa naprawdę pachną na odległość. Jestem bardzo zachwycony tym, co zastałem tutaj w Bułgarii, bo pogoda jest rewelacyjna, jedzenie przepyszne i w zależności od tego, jaki gruby portfel masz, tak możesz korzystać. Albo z restauracji, w których dostaniesz bardzo świeże owoce morza, świeże mięso, naprawdę jedzenie wyśmienite. Jak zawsze znajdzie się jakaś czarna owca i możesz trafić w restauracji po prostu no tak jak wszędzie. Ale po prostu trzeba sprawdzać opinie. Mamy dzisiaj wujka Google, który nam powie wszystko. Sprawdzajmy opinie i tam, gdzie jest wysoka ocena, tam można naprawdę śmiało jeść. A my przede wszystkim jako ludzie doświadczeni z gastronomii wiemy, że zawsze trzeba iść tam, gdzie jest dużo ludzi w ogródku letnim, czy dużo ludzi w środku. Wiadomo, że tam zawsze będziesz miał świeżo, smacznie i niedrogo. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam. I do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. A my za nieduże pieniądze wynajęliśmy sobie studio w Bułgarii. To jest taka odpowiednik naszej kawalerki w Polsce. Po prostu apartament studio. Wyjdziemy, zobaczymy, co jest na balkonie. Tu słuchajcie, tam widać morze. Jest 200 metrów od morza, więc naprawdę bardzo, bardzo bliziutko. A tu Wyposażony w kuchnię, mamy pralkę, mamy 2 palniki, mamy kilka garków i po prostu na tym, korzystając z tego, co mam w tym apartamencie, postaram się ugotować. No nie mogę zrobić wszystkiego, bo nie ma piekarnika, ale to niech nie ma, jest żadna przeszkoda. Jest tak gorąco, że aż szkoda siedzieć w kuchni i się jeszcze dodatkowo pocić. Wolę iść do sauny albo na masaż, albo nad morze. Ja skorzystam z tej patelni po prostu z jednego z tych 2 palników i zrobię dzisiaj gulasz. I wykorzystam do niego mięso wieprzowe od regionalnego dostawcy, ziemniaki tu z bazarku na osiedlu i świeże warzywa też tu regionalne. Jesteśmy w Burgas, w Święty Włas, tak? Świetny Wlas. Świetny Włas. Jest to kurort nadmorski, naprawdę taki dość ekskluzywny, bardzo, bardzo, bardzo takie ładne apartamentowce są. Bardzo ładne, ale cena jest bardzo przystępna. Tak, bardzo więc, przystępna. Jest luksusowo, ale nie za miliony. O, Nie tak. za miliony, dokładnie. I tak można wypocząć. I taki posiłek jak dzisiaj zrobię, to zrobię go na 2, może nawet 3 dni nam starczy, bo jest tak gorąco, że naprawdę zwykła sałatka wystarczy, żeby zaspokoić głód i nie trzeba jeść dosyta, bo po prostu organizm potrzebuje dużo mniej kalorii w takie słoneczne dni. Ja mam tu umyte warzywa, przygotowałem ziemniaki, żeby poszło szybciej. Mam umyte mięso wieprzowe, kawałek szynki po prostu. I teraz oczyszczę z tej błony tutaj, z tego tłuszczu, pokroję i postaram się przygotować gulasz taki na każdą kieszeń. I żeby było smacznie. I teraz pokroję tą szynkę w taką nie za dużą kostkę. Mięso teraz oprószę z solą, pieprzem. A gdy mieszam, nie trzeba dużo tego pieprzu, soli, to po prostu tak teraz, żeby tylko trochę przeszło. Później się I doprawi. tak gulasz będę doprawiał później. Cały smak to i tak te warzywka dadzą, po prostu są fenomenalne te warzywa. Nawet w Hiszpanii takich smacznych nie jadłem. Daję teraz tłuszcz. Mam oliwę i mięso wyrzucam na patelnię, niech się przesmaży. Tak aż taki brązowawy, taki złoty kolor będzie miało, wtedy będzie dobre. Będę dokładał warzywa.
Mięso się smaży, ja teraz obiorę marchew. 2 marchewki będę do tego potrzebował. No i nie mam skrobaczki, więc będę próbował tutaj... Ale poczekaj. Nie mam obieraczki, ale zrobię to po prostu takim starym, cwanym sposobem. Mam tutaj, to jest ten zmywak, tak? Zmywak, tak? Druciak. Druciak, o. I druciakiem po prostu delikatnie pocierając. Pod wodą musisz. Troszeczkę wody. Okej. Wygodniej wtedy. No i w taki sposób sobie poradzę tu z marchewką. Ona jest młoda marchewka, więc to można zrobić śmiało. Na każdym biwaku też się sprawdza. I teraz marchewkę przekroję tą grubszą część tak na pół i takie półksiężyce pokroję po prostu A tą takie talarki. Chodzi o to, żeby to nie było jakieś takie bardzo duże, żeby to szybko nam się ugotowało, szybko udusiło. Pamiętajmy, żeby mięso przemieszać. To jakiś To już czas. tak, woda odparowała, zaczyna się w końcu smażyć. Także do tego też się musicie przyzwyczaić, że każde mięso najpierw dużo wody puści. Jak ona odparuje, dopiero zaczyna się smażyć i mięso zaczyna nabierać koloru. Teraz kroję cebulę. Cebulę też nie tak drobno, tylko na pół, jeszcze raz na pół, czyli tak jakby cebula A4. O. Cebula i marchew ląduje na patelni. I to wszystko będę teraz podsmażał. I jak już będzie gotowe, przerzucę do garnka i będę to dusił w garnku po prostu, bo nie zmieści mi się wszystko na patelni. Zamieszajmy. O, tak jak widać w niektórych miejscach mięso już łapie kolor. Pomidora będę obierał ze skóry, ale delikatnie natnę i takim starym sposobem też pozbawię skóry. Mam nacięte, teraz sparzę i chwilę w tym wrzątku niech poleży, to ta skóra ładnie odejdzie. Pomidora można już obrać, już skóra ładnie odchodzi, zobaczcie. I właśnie tak miało być. O. Mam już wieprzowinkę, marchewkę i cebulę podsmażoną. Widać tu już tak kolorek ładnie mięso łapie, więc przerzucam do garnka wszystko. A na patelnię wrzucam cukinię, tylko najpierw ją pokroję. I teraz cukinię można dać ze skórą, bo ona jest młoda cukinia, ma delikatną skórkę. Kroję na pół. Tutaj gniazda nasienne są bardzo minimalne, więc ja po prostu daję w całości. Jak komuś przeszkadzają te gniazda nasienne, może je wykroić, ale ja daję w całości. Po prostu one są niewyczuwalne nawet. A cukinia jest bardziej soczysta i smaczniejsza. Tak, cukinię mam już pokrojoną. Teraz pomidory obrane ze skóry, słuchajcie, ja je zetrę. Ja je zetrę, żeby zrobić taki przecier pomidorowy, mówiąc po prostu po polsku i po chłopsku. Bo jak pokroisz kostkę i dasz, to te pomidory nie rozejdą Ci się tak fajnie, nie zagęszczą Ci tak. A jak je zetrzesz, to będzie po prostu taka jedna aksamitna, fajna konsystencja. Można je zblendować, jak będziesz robił w domu, ale ja tutaj nie mam blendera, więc po prostu korzystam, tak jak wspominałem na początku filmu, z tego co mam. A mam tarkę i nie obawiam się jej użyć. Dobre, dobre. I teraz tak starte 2 pomidory dodaję do mojego gulaszu. Będę dusił to mięsko. Myślę, że około pół godziny przynajmniej. Ale teraz jeszcze pokroję ziemniaka bardzo drobno. No mógłbym zetrzeć też na tacy, ale wiecie co, pokroję po prostu bardzo drobno. On po prostu teraz jak ja go teraz już dam, to w ciągu pół godziny mi się rozpadnie i fajnie to wszystko zagęści. Dlatego, że no
Nie mam mąki po prostu, nie mam jakichś takich tych, a to będzie naturalnie zagęszczony gulasz ziemniakiem, pomidorami, warzywami. I wiecie, to jest taki stary, sprawdzony po prostu. Dorośli kucharze wiedzą, jak to zrobić i że można tak robić, a jak nie ma co słuchać tylko książek, bo przepisy książkowe być może nie znają tego i wtedy młodzi kucharze, czy przyszli młodzi kucharze uważają, że to, co nie w książce, to Albo nie na Instagramie. albo nie czy na Instagramie, to nie TikToku. działa. Uwierzcie mi, przepis, który się nie rozwija, po prostu jest martwy i jest do wyrzucenia. Rozwija się cały świat i w kuchni przepisy kulinarne też się rozwijają i jak najbardziej można w taki sposób zagęścić i gulasz będzie doskonały. Także ziemniaczka kroję. Ała. Najpierw plastry, tak jak na chipsy. I teraz taką drobną, naprawdę drobną kostkę na słupki. I one mi się rozgotują, po prostu puszczą tą mączkę ziemniaczaną swoją, naturalną i będzie gulasz idealnie w taki naturalny sposób zagęszczony. Bez żadnej zawiesiny mącznej, czy przypalanki, czy... I ziemniaczki lądują w garnku. Resztę, te pozostałe 2 ziemniaki dołożę po prostu na 15 minut przed końcem, żeby się ugotowały, ale już nie rozleciały. I teraz doprawię tak już wstępnie zaznaczam do smaku. Płatki chili tak tyle na łyżeczce. One są 1/4 łyżeczki Tak. małej. Pieprz i sól już według uznania do smaku. Ja mam takie amatorskie solniczki, pieprzniczki. Jak to na wakacjach. Tak. No. I tak starczy. I teraz niech to się wszystko dusi. Ja przykryję jeszcze ten garnek, zmniejszę trochę grzanie z 9 na 6 i tak pół godziny po prostu niech to się dusi. Ja doleję do swojego gularza jakieś 50 ml wody, no może troszeczkę, no 50, bo zrobił się bardzo gęsty, ziemniaki zaczynają się rozpadać, więc będę dokładał pozostałe warzywa. Teraz obiorę paprykę, ona jest już umyta, pozbawię ją gniazd nasiennych, trochę pod wodą. I teraz paprykę kroję na mniejsze kawałki. I teraz tutaj wszystko razem wrzucam. I teraz jeszcze ziemniaki kroję w kostkę. Taką już trochę większą. No to kostka nie jest. Ale taka, umówmy się, że to jest taka umowna kostka. Tak. Dokładam resztę warzyw. Czyli Czyli cukinia. ziemniaki, cukinia, papryka. Zobaczcie, zrobiło się bardzo gęste, więc dolewam trochę wody. Oho. Wszystko wymieszam. I jak to będzie miękkie, doprawić i koniec. Tak, dokładnie. Teraz jeszcze doprawię solą, pieprzem. I jeszcze dam szczyptę chili, bo wcześniej smakowałem, to było za mało. I jeszcze jedna taka porcja jak wcześniej na czubku, Czyli po prostu razem płatki 1 chili. łyżeczka płatków chili. No tak myślę. Ale to każdy do smaku, Każdy nie? później Musi może na sobie, talerzu bo- jeszcze tak. W zależności od tolerancji pikantnego, jakie lubisz. Bo nie każdy ma taką tolerancję jak ja. I ja mam nie każdą jak inni. Mój gulasz już jest gotowy. Zobaczcie, jaki fajny, gęsty. To jest takie danie jednogarnkowe po prostu. Urlopowe danie jednogarnkowe. Można powiedzieć. Nałożę i spróbuję. Tak, teraz chwila prawdy. Słuchajcie, jest gorące. Postaram się nie siorpać. Ale zobaczmy, jak smakuje. Ja uważam, że rewelacyjnie. Jak dla mnie jeszcze trochę za mało płatków chili, ale tak To jak już na wspomniałem, talerz zależy, można tak, sobie, nie? jaką kto ma tolerancję na pikantne. I zobaczmy, jak mięcho. Kruchutkie, soczyste. Chcemy podarować Ci prezent.
Darmowy e-book w formie listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów na pyszne obiady, które nie tylko cieszą podniebienie, ale także zadbają o Twoje zdrowie. To doskonała okazja, aby odkryć tajniki domowego gotowania i razem z rodziną spędzać więcej czasu przy stole. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody, które połączą Was jeszcze bardziej. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu.